K2 nie da się wejść, na K2 trzeba się wspiąć. Zimą średnia temperatura to jest między minus 40 a minus 50 stopni. Mamy do czynienia z bardzo silnymi wiatrami. Ten wiatr nazywa się jetstream. Dla mnie bardzo pociągające w tym himalaizmie zimowym jest to, że możemy robić coś, czego nikt wcześniej nie dokonał, ale tak naprawdę każde takie wyjście to jest trochę jak wizyta na innej planecie. Mamy te swoje stroje, kombinezony puchowe, które też przypominają strój kosmonautów. Eksplorujemy warunki, w których tak naprawdę nikt przed nami nie był, bo przecież moje wejście z Jarażem Januszem Gołąbem na Gasherbrum I to rekord wysokości osiągnięty przez człowieka zimą w Karakorum. Także tak jak na innej planecie, no, my próbujemy coś zrobić, jesteśmy w środowisku, w którym tak naprawdę nie wiemy do końca, czy ten nasz sprzęt jest wystarczająco dobry i czy to, co próbujemy osiągnąć, jest w ogóle możliwe. Tak będzie w przypadku planowanej na tą zimę wyprawy na K2. Ja mogę mówić raczej za siebie, nie wiem co innych ciągnie w góry. Ja od dziecka chciałem być alpinistą. To jest rodzaj takiej eksploracji, można powiedzieć. No, przecież Magellan czy Kolumb jak tam wypływał, to no, przecież oni płynęli w nieznane, żegnali się tam w porcie z rodziną i nikt nie wiedział, czy oni w ogóle wrócą, tak prawdę mówiąc. To oczywiście tutaj sytuacja jest trochę inna, ale no, to jest takie bardzo motywujące, takie miłe, no, robienie czegoś, co jeszcze nie było robione wcześniej. Jestem genetycznie stworzony do wspinania, więc może się urodziłem już z tym, ale jestem w mojej rodzinie pierwszy, który wybrał ten, nie wiem czy to jest sport, że tą działalność taką wysokogórską, ale myślę, że to też podążenie takie za sportem, za emocjami. No, nienawidzę nudy, chociaż no, każdego to dopada. No. Myślę, że to jest taka następna faza po odkryciu wszystkich zakątków ziemi, które można odkrywać dalej, właśnie poprzez spinanie, no bo najtrudniejsze są góry, prawda? Jest to niesamowita satysfakcja, bo żeby tam stanąć, trzeba poświęcić masę czasu na treningi, masę czasu na to, żeby dostać się pod tą górę, później wspiąć się na nią i później stanąć na szczycie. Teraz, jeżeli do tego wszystkiego dołożymy jeszcze warunki, które w zimie panują w Karakorum czy w Himalajach, no to ten wysiłek jest jeszcze razy 3. Także tu nawet nie chodzi o wyczyn, to jest na skalę światową, że zapiszemy się gdzieś tam na kartach historii, tylko po prostu satysfakcja, którą osiągamy, ale którą odczujemy tak naprawdę nie w momencie stawania na szczycie, ale już po zejściu bezpiecznie do bazy, no jest dla mnie nieporównywalna do niczego. Jest zadanie do wykonania i raczej jesteśmy skupieni, skoncentrowani na wykonaniu tego zadania, a wtedy nie ma jakiejś jak gdyby takiej refleksji, o jestem tutaj pierwszym człowiekiem zimą, prawda? Być może takie refleksje gdzieś później się pojawiają, no bo rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, tam niewielu ludzi dociera zimą, jest to no, szczególne miejsce, odosobnione no i tak to jest. Ja stojąc czy na G1 zimą, czy na K2 latem, byłem sam na wierzchołku. Wobec czego nie czułem euforii jakiejś, w ogóle nie czułem euforii, dlatego że byłem skupiony na tym, żeby, krótko mówiąc, sobie kuku nie zrobić krzywdy i skupiony byłem na tym, co się wokół mnie dzieje, wobec czego raczej to było takie no, koncentrowanie się na działaniu i myśl o zejściu, żeby wszystko poszło jak trzeba. K2 to bardzo wysoka, bo przecież druga co do wysokości na świecie, bardzo trudna góra. Na K2 nie da się wejść, na K2 trzeba się wspiąć. Dodatkowo znajduje się w Karakorum, gdzie zimą panują trudniejsze warunki pogodowe niż w Himalajach. No i nie jest przypadkiem, że jest to ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Pasmo Karakorum tak jest położone, że tam ta pogoda jednak jest w zimie, w lecie zresztą też w zimie jest gorsza, czyli krótsze są okna pogodowe, niższe temperatury.
stromym terenie, chyba łatwiej jednak jest w takim skomplikowanym terenie, chyba jednak łatwiej iść do góry, to jest tak naturalnie, niż schodzić. Trzeba mieć dobrą umiejętność tego też schodzenia wyrobioną. K2, ta droga normalna na K2, żeby Mabrucich, w ogóle jako góra cała jest uważana za najtrudniejszy spośród wszystkich 14-8 tysięczników. Dlaczego najtrudniejszy? Dlatego, bo z każdej strony są ściany, jest stromo po prostu. Oczywiście przyroda tam jest najważniejsza i ona karty rozdaje tak naprawdę. To od niej po prostu tak naprawdę wszystko zależy, a jeżeli mowa jest o ataku szczytowym, no to zależy od tak zwanego okna pogodowego, czy ono się pojawi, nie pojawi, jak będzie długie, czyli okno pogodowe, czyli warunki takie, w których możemy wejść na szczyt, prawda? Gdzie nie wieje aż tak mocno. Zima, każdemu by się wydawało, że zima oznacza śnieg. Paradoksalnie zimą w Karakorum jest mniej śniegu niż latem. Dlaczego? Dlatego, że zimą mamy do czynienia z bardzo silnymi wiatrami. Ten wiatr nazywa się jet stream. To są prądy strumieniowe, które wieją na bardzo dużych wysokościach i tak naprawdę nikogo nie obchodzą oprócz pilotów samolotów odrzutowych i himalaistów. Podstawową trudnością jest wiatr, który po pierwsze zwiększa odczuwanie zimna, ma wpływ na tak zwaną temperaturę odczuwalną, ale po drugie wywiewa cały śnieg. I tam, gdzie latem mamy często pola śnieżne, zimą albo jest lód, albo po prostu goła skała. Zimą średnia temperatura to jest między minus 40 a minus 50 stopni, a średnia prędkość wiatru to około 200 km na godzinę. Oczywiście, gdy wieje 200 km na godzinę, my nie idziemy do szczytu. Czekamy na te tak zwane okna pogodowe, czyli krótkie momenty, w których siła wiatru spada poniżej 60 km na godzinę, bo te 60 km na godzinę to jest ta granica, którą my przyjęliśmy, że jeszcze umożliwia nam ewentualne atakowanie szczytu. Gdy wiatr wieje mocniej, robi się po prostu zbyt zimno, zbyt niebezpiecznie i akcja górska jest niemożliwa. Mamy prognozy z 3 różnych ośrodków i tak dalej, ale w górach pogoda się w 10 minut może zmienić. I pomimo jakichś tam, nawet na dzień wcześniej, informacji, że będzie tam wiatr wiał z taką i taką siłą, czyli małą, że można próbować na przykład ataku szczytowego, to i tak się może okazać, że nagle coś się zmieniło i ten wiatr wyskakuje. Także przede wszystkim położenie geograficzne K2 wpływa na to, że ta pogoda jest i niestabilna i o wiele gorsza niż w Himalajach, na przykład Nepalu. Teraz, że to jest wysoki 8000, bardzo oddalony od cywilizacji, bo i od strony chińskiej, czy tutaj od pakistańskiej jest bardzo trudno po tą górę dotrzeć. Jest to bardzo skomplikowana logistyka w ogóle, żeby się tam znaleźć, a jeszcze trzeba się nad nią wspiąć. Na pewno tutaj czynnikiem determinującym jest pogoda, a raczej jej brak. Tak? Nad pasmo Karakorum zimą jak gdyby przesuwa się taka oś wiatru, który nazywamy jet stream i on potrafi wiać na wysokości powiedzmy 8000 metrów, czyli gdzieś tam w rejonie wierzchołka, od powiedzmy 100 do 500 nawet kilometrów na godzinę. Ja widziałem wykresy, że wieje na przykład, jak myśmy byli na G1, to widziałem wykresy, że wiało po 300 na godzinę. W ciągu roku, w ciągu sezonu zimowego, takich dni, kiedy w ogóle możemy myśleć o zaatakowaniu szczytu, jest kilka. 2, 3, jeżeli to jest szczęśliwy sezon, może 5, może 8. Dlatego właśnie Himalajzm zimowy jest tak bardzo niewdzięczny, bo oczywiście wejście na taką górę to jest bardzo długi proces i my, pomimo tego, że spędzimy tam 2 miesiące i będziemy ciężko pracować nad założeniem kolejnych obozów, nad wyposażeniem ich, nad rozpięciem sieci lin łączących te obozy, może się koniec końców okazać, że nawet nie dostaniemy szansy, aby spróbować wejść na szczyt, bo po prostu nie będzie pogody. Na dużych wysokościach mamy obniżone ciśnienie, w związku z czym, mówiąc w uproszczeniu oczywiście, mamy po prostu mniej tlenu. I odżywianie to spalanie. Spalanie to tlen. W momencie, kiedy tego tlenu jest za mało, żeby go dostarczyć w odpowiedniej ilości do wszystkich komórek organizmu, to tym bardziej jest go za mało, ażeby trawić. I organizm, broniąc się przed tą niską ilością tlenu, odcina wszystkie zbędne, czy odcina wszystkie układy, które nie są niezbędne do przeżycia w tej chwili, no i często odcina również układ trawienny. Natomiast oczywiście
My musimy jeść, musimy dostarczać paliwo do tego bardzo dużego wysiłku. Dlatego moim zdaniem bardzo ważne jest to, żeby szczególnie w tych wyższych obozach mieć jedzenie, które bardzo dobrze smakuje, które lubimy, bo no, organizm się broni w ten sposób, że mamy po prostu mdłości i człowiekowi jest cały czas niedobrze, próba zjedzenia czegoś często kończy się, delikatnie mówiąc, zwrotem. Dlatego nie wyobrażam sobie, żebym miał wmusić w siebie coś, co mi nie smakuje, coś, na co nie mam ochoty. Jedyną szansą na to, żeby ten pokarm się przyjął, to jest właśnie jedzenie tego, co lubimy, co nam smakuje, co jest dobre. Dlatego zawsze na każdej wyprawie mam przygotowaną taką paczuszkę rzeczy, moich ulubionych potraw, które właśnie w tym ostatnim obozie próbuję zjeść z różnym skutkiem. Nie chce się jeść i to przymuszanie się do jedzenia to jest większa robota niż przygotowanie tych wszystkich przez Was, tych wszystkich produktów, że one były smaczne, łamały się, gryzły się tam na miękko i takie różne historie. To jest praca nad ludźmi, żeby im w głowie cały czas tam pikało: słuchaj, musisz teraz zjeść, musisz teraz popić, bo później jest w ścianie taka sytuacja, że o kuźwa, no dojdę tam do tego przelotu, później zjem. A tam na tym przelocie, no dojdę do następnego. Oczywiście można dojadać sobie jedzeniem wysokościowym, czyli liofilizatami. Natomiast no, wiadomo, że to jedzenie jest przygotowane po to, żeby jeść je na górze, więc to też tak nie działa do końca, że ktoś jeszcze jest głodny, to sobie zje liofilizata i tyle. Więc oczywiście znowu porównując wyprawy obecne do wypraw sprzed 30 lat, mamy większe możliwości. Mamy produkty, które się nie psują i które można jakoś tam z wodą rozrobić i uzupełniać nasze braki energetyczne. Natomiast no, też jest to w miarę ograniczone. Kiedy się dochodzi do strefy śmierci, gdzieś tam powyżej 7000, dobrze powyżej 7000 metrów, to po prostu organizm umiera. Komórki umierają, żołądek nie trawi, więc tak, z jednej strony tracimy energię, którą nie chce nam się uzupełnić, no bo żołądek powoduje, że jesteśmy głodni, a skoro on nie pracuje, to nie chce nam się jeść. No ale wiemy, że musimy zjeść, żeby mieć energię. No i tu się koło zamyka i czasami je się po prostu na siłę, jakieś pokarmy półpłynne, które w miarę no tam jakoś troszeczkę chociaż uzupełnią te braki. Mój ojciec był w kadrze narodowej, wspinał się również w górach wysokich, aczkolwiek głównie w Tatrach i na Kaukazie. I ja mam ten sprzęt w domu jeszcze, tak już na pamiątkę oczywiście, no więc zaczyna się od najważniejszego elementu, którym są buty. No, buty były najpierw skórzane, później pojawiły się, nie będę mówił której firmy, żeby nie reklamować, koflachy plastikowe. Ale w tej chwili się trochę tak śmiejemy, trochę prze łzy, że tak naprawdę wtedy, kiedy Polacy zdobywają w zimie te góry, to zawsze coś zostawiają na tej górze. W sensie 1-2 palce u rąk, u nóg. Więc ten postęp technologiczny jest niesamowity. Przecież kombinezony puchowe pojawiły się stosunkowo niedawno, no tam już 30 lat temu były, prawda, kurtki puchowe, spodnie puchowe. Natomiast no, technologia, prawda, materiały, które się wykorzystuje, no, to jest postęp jakiś geometryczny zupełnie. Tak jak mówię, no, porównując sprzęt, który mam w tej chwili, a który mój tata używał, no to jest bez porównania. Także to na pewno na plus ma ogromny wpływ na obecne zdobywanie. Kolejna sprawa, ogrzewacze na przykład elektryczne do butów. No, kiedyś tego nie było w ogóle, nie było żadnych ogrzewaczy, ani chemicznych, ani elektrycznych. W tej chwili używa się ogrzewacze elektryczne, które powodują, że no, jest szansa, duża szansa, że się nie odmrozimy. Nie ma tego przemytu, tego szmuglowania tych rzeczy. Wiele się zmieniło. Trzeba pamiętać, trzeba mieć świadomość, że w Himalajach pojawiła się komercja i pojawiła się tak zwana turystyka wysokościowa, komercyjna, gdzie to chyba znaczy na pewno to się zaczęło od Everestu, już nie pamiętam, ale mniej więcej od połowy lat 90. zaczęto turystów komercyjnie wprowadzać za olbrzymie pieniądze na Everest. Od 3 lat to się dzieje na K2, to jest nowość, tak? Nepalczycy, już im nie wystarczył Everest i wymyślili sobie Nepalczycy, bo to Nepalczycy zaczęli wprowadzać na K2 klientów. W tym roku również weszło 8 szerpów, wprowadzają 4 klientów, także tu się to bardzo zmieniło. Wydaje mi się, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że jest mniej sportowych wejść na górach wysokich, powiedzmy takich wysokich 7-tysięcznikach i 8-tysięcznikach.
wydaje mi się, że to jest też mniej niż powiedzmy w latach 80. Znaczy na pewno dysponujemy lżejszym, lepszym, cieplejszym sprzętem i to jest jedna bardzo istotna różnica pomiędzy Himalajzmem zimowym dzisiaj, a Himalajzmem zimowym 30 lat temu. Druga, być może nawet jeszcze istotniejsza różnica to dostępność dobrych prognoz pogody, które się sprawdzają. Każde wyjście zimą powyżej bazy wiąże się z wydatkowaniem olbrzymiej ilości energii i jeżeli wyjdziemy w złą pogodę, to tej energii stracimy na tyle dużo, że być może nie zdążymy się zregenerować, kiedy nagle to upragnione okno pogodowe nastąpi. Dzięki tym nowoczesnym prognozom pogody my jesteśmy w stanie działać tylko wtedy, kiedy ma to rzeczywiście sens. Ja nie wspinałem się jeszcze w tej erze, złotej erze polskiego himalaizmu. Tak powiem, doskoczyłem do tych wypraw, bo jeszcze byłem na wyprawie z Andrzejem Zawadą 97-98 na Nanga Parbat zimowej. No ale wtedy rzeczywiście się organizowało to wszystko jakimś nieprawdopodobnym nakładem czasu, sił. To trwało bardzo długo, kilkuletnie. Może to była motywacja do tego, żeby tam wyprawę skończyć sukcesem. No w tej chwili jakby no mając pieniądze no i skupiając się na pieniądzach, no załatwia to większość przygotowań organizacyjnych. Wyprawy zimowe to jest naprawdę skomplikowana operacja logistyczna. Większość sprzętu musi dotrzeć do bazy na pół roku wcześniej, dlatego że ten transport zimą jest bardzo drogi, więc wykorzystując jeszcze jesień, po prostu większość sprzętu potrzebujemy przetransportować wcześniej. Wszystko jest istotne. O ile latem my możemy coś dosłać z dołu, możemy posłać tragarzy czy zadzwonić do agencji i poprosić, żeby dostarczyli coś, czego zapomnimy. Zimą mamy poczucie głębokiej izolacji i tak naprawdę przez cały okres pobytu w bazie jesteśmy skazani na to, co wzięliśmy ze sobą, na te zasoby, które mieliśmy przygotowane. Ciężko jest cokolwiek uzupełnić, ciężko jest też cokolwiek naprawić. Także tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach i wszystkie te szczegóły muszą być naprawdę nieźle dopracowane i zaplanowane. Żeby bezpiecznie wejść i zejść, to no, sama organizacja no, też nie jest w 100% tego nie zapewni. Może być najlepsza organizacja, jaką sobie możemy wymarzyć, a to jaki będzie finał wyprawy jest jedną wielką niewiadomą. Więc tutaj nie stawiałbym tego w ten sposób, że wynik wyprawy zależy od tego, jaka będzie organizacja. Nawet dla najlepszej organizacji, dla zapewnienia nie wiem, wszystkiego, co może być możliwe, zawsze może być różny finał. I tutaj jadąc na taką wyprawę mamy świadomość, że tak naprawdę no, nie wiadomo, jaki będzie finał. Tutaj mówi się o 5-10% szans. No, to jest jakieś minimum, no, które przy sprzyjających warunkach, świetnym oknie pogodowym, jeszcze dobrej formie zespołu, no, może skutkować tym, że ktoś na ten szczyt wejdzie. Jeżeli nikt nie wejdzie, no trudno. Na ten sukces, czyli na wejście na szczyt składa się bardzo wiele elementów. Zarówno elementów w fazie przygotowania, czyli treningi, odpowiedni poziom fizyczny takiego zawodnika, jak również później praca na samej górze, czyli zakładanie obozów. Do tego dochodzi kwestia samopoczucia, ponieważ organizm, wiadomo, w takich warunkach, na takiej wysokości jest bardzo słaby, z założenia jest bardzo słaby, więc wygrywają w cudzysłowie te osoby, które jakby najmniej ucierpią przez to, że żyją z tym niedostatkiem tlenu. Jeżeli to wszystko poskładamy, tą układankę, to okazuje się, że czasami na szczyt wchodzi nie ekipa, która była jakby trochę wcześniej wyznaczona do tego, bo się okazało, że jeden się przeziębił, drugi sobie zwichnął nogę. Tak to było w przypadku zimowego Everestu, kiedy na szczyt weszli dwóch młodziaków, Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy. Oni nie byli przeznaczeni do ataku szczytowego. Oni się akurat znaleźli w odpowiednim momencie, najlepiej się czuli i poszli na atak i zdobyli. Nie ma, że jeden element jest najważniejszy. To jest kombinacja różnych czynników. Jak to wszystko się idealnie złoży,
to wtedy jest sukces. I dlatego mówi się, że no procentowe szanse wejścia na szczyt zimą są bardzo małe. Nie chcę podawać tych procent, ale naprawdę tak wiele czynników musi się na to złożyć, że trudno określić jeden konkretny element, który by przeważał nad innymi. O ile w lecie czy w sezonie po prostu te dostawy są w miarę regularne, no nie da się przenieść całego jedzenia jednym transportem i ono sobie czeka i leży. Tylko no, trzeba je dostarczać, prawda, w miarę upływu wyprawy. Wyprawa zimowa trwa no, najdłużej 3 miesiące, więc na pewno muszą być dostawy. Tylko teraz tak, jeżeli jest zła pogoda, leży śnieg po pas, to tak, tragarze w zimie nie przyjdą. Możliwy jest przylot helikoptera, jeżeli jest pogoda. Ale to też różnie bywa, bo akurat może świecić słońce, ale może być duży wiatr. Więc zaczyna brakować po prostu jedzenia, którego nie można było na przykład przetransportować wcześniej, przed sezonem. No takie rzeczy typu mąka, nie wiem, ryż, można to wcześniej i to w takich ilościach, że to nie zabraknie. No ale już jakieś warzywa, czy mięso nawet. Ponieważ no, mięso w zimie można, prawda, zamrozić i ono będzie leżało, ale transportowane jest jeszcze nie w zimie. Więc no, tu jest problem z tym, że nie da rady przechować go. Więc no, te braki w jakiejś tam żywności podstawowej mogą występować tylko ze względu na to, że znowu wracamy do pogody, że pogoda nie pozwala na to, żeby zrobić dostawy, żeby agencja, która obsługuje wyprawę, żeby dostarczyła w odpowiednim czasie brakujące jakieś tam spożywcze artykuły. Raz, że to jest wysoki ośmiotysięcznik, bardzo oddalony od cywilizacji, bo i od strony chińskiej, czy tutaj od pakistańskiej jest bardzo trudno po tą górę dotrzeć. Jest to no, bardzo skomplikowana logistyka w ogóle, żeby się tam znaleźć, a jeszcze trzeba się nad nią wspiąć. Na pewno tutaj czynnikiem determinującym jest pogoda, a raczej jej brak. Tak? Wydaje mi się, że takim czynnikiem, który może decydować o tym, czy będzie wyprawa udana, czy nie, to jest ten dom nasz, czyli ta baza, tak? Zorganizowanie tej bazy. Ja już wspomnę, że sama karawana to jest gigantyczne przedsięwzięcie, bo musimy no, olbrzymi ładunek przenieść. Potrzebujemy, no, prawdopodobnie według moich szacunków pójdzie z 300 portersów, niosąc ten ładunek, o ile nie więcej. Więc logistycznie sama ta operacja, żeby przez blisko 100 km tymi lodowcem Baltoro i Goldwyn Austin, to dotrzeć tam do bazy, to już jest przedsięwzięcie po prostu olbrzymie. I to też jest element wyprawy, tak? Który może decydować o sukcesie lub porażce, bo nie trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że będzie na przykład śnieżyca nas zastanie na karawanie i to taka intensywna, no to też trzeba mieć odpowiedzialność za tych ludzi, tak? Będziemy z ogromną ilością ludzi. No, słabo byłoby, gdyby nas spotkało to, co spotkało wyprawę Andrzeja Zawadę zimową od tej strony. Mianowicie karawana właśnie się rozczłonkowała, depozyty, był strajk, były zostawione ładunki i tak naprawdę wahadłowo donoszone do bazy i ta baza nigdy nie była w pełni wyposażona, prawda? Więc tutaj to jest no, jeden z kluczowych elementów, uważam, baza. A dwa, stworzenie w tej bazie no, maksymalnie komfortowych warunków, bo trzeba pamiętać, że no, będziemy tam 2 miesiące albo i dłużej. Ja myślę, że żeby wejść na K2 zimą, to trzeba mieć zarówno bardzo, bardzo wytrenowany, odporny organizm, jak i bardzo mocną psychikę. I trudno mi powiedzieć, który z tych komponentów jest ważniejszy. Myślę, że obydwa są po prostu niezbędne. Wszelkie jakieś, nie wiem, niepokoje, czy nawet strach, czy obawy, czy tego typu sytuacje, one są przed wyprawą i po wyprawie. Ja to tak widzę. Wtedy, kiedy jest czas na analizę sytuacji, jakieś tam rozpatrywanie tego, co się dzieje w górach w szerszym kontekście. Będąc na wyprawie, to działamy troszeczkę jak, nie wiem, jak roboty. Ten świat priorytetów jest bardzo ograniczony. Tutaj chodzi o to, co się dzieje tu i teraz. Tam skupiamy się na tym w danej chwili, nie wiem, jak postawić nogę, jak wbić czekan, jak założyć węzeł na śrubie lodowej. No, takie podstawowe rzeczy, nikt myśl nie wybiega gdzieś daleko, stąd też no, nie czuję się tak bezpośrednio jakichś takich obaw, strachu, czy nie wiem, lęku przed tym, co się może wydarzyć. No nie no, strach no ja na przykład i paru kolegów też słyszałem, że przed wyprawą mają taką nieprawdopodobną projekcję w snach, jakieś katastrofy, jakieś masakry, nie wiadomo co, ale jak już jadą na wyprawę, są pod górą, są w bazie, to wszystko się jakby wycisza. Jak są w ścianie, to też człowiek o tym nie myśli, no bo no, albo ten serak walnie, albo nie walnie, więc to już ode mnie nie zależy, więc ja się nie mogę
jakieś paraliżować, więc z kolei jakby ten instynkt samozachowawczy nie pozwala się w tym momencie bać jakoś nieprawdopodobnie, bo to by spowodowało już jakąś katastrofę, więc jak już jesteśmy tam na miejscu, to już wiemy, że no, co się stanie, to się stanie. Oczywiście jest nieprawdopodobne obserwowanie siebie własnego organizmu, jak reaguje, jak się klimatyzuje, zmęczony, niezmęczony, wyspany, niewyspany, to po prostu człowiek sobie nie zdaje sprawy, jak tutaj na nizinach, jak tam później siebie obserwuje. No ale to jest rodzaj instynktu samozachowawczego. W górach, czy to w lecie, czy w zimie jest, zwłaszcza w górach, które nie są często uczęszczane, a w zimie to już w ogóle, izolacja. Izolacja kompletna, czyli żyjemy w jakimś małym grupie, no, czy to jest 5 osób, czy 10 osób, to już nie ma znaczenia. W górach nasze uczucia i odczucia się intensyfikują i to strasznie się intensyfikują. Na przykład, zaczynamy od fizyczności, jeżeli tutaj na nizinach boli nas głowa, to tam czujemy to, jakby ktoś młotkiem walił w głowę. Ale przechodząc teraz do tej izolacji, na przykład jeżeli mam kumpla i denerwuje mnie, że on, dajmy na to, używa jakiegoś słowa za często, no to po prostu no, to sobie używa i nic mnie to nie obchodzi. W górach, jeżeli siedzę w bazie z tymi samymi ludźmi i zaczyna mnie coś denerwować, to już nie, to jest zaczyna być irytacja. To jest piękny pole do popisu dla psychologów, co tam się dzieje. Może mi nie odpowiada, że ktoś trzyma łyżeczkę w ten sposób, a nie w ten sposób. A ponieważ no, nie ma gdzie uciec, zwłaszcza jeszcze w zimie, kiedy jeszcze w lecie można pójść sobie na spacer, prawda? A jeżeli w zimie jest zła pogoda, to siedzi się zamknięty w namiocie, w mesie, no ewentualnie można pójść do swojego namiotu, ale tam jest zimno, nie jest ogrzewany. Więc ta intensyfikacja powoduje to, że psychika, już było pytanie, ale psychika się tak strasznie męczy, że często wybuchają, można to w książkach przeczytać jeszcze z czasów zawady, po prostu niesnaski w zespole, konflikty, niesnaski, co może doprowadzić, kolejny wpływ na psychikę ma, ktoś jest niezadowolony, więc to wszystko może się przełożyć, że ten sukces jest jeszcze mniej prawdopodobny. Człowiekowi brakuje wszystkiego tam w górach, nawet takich podstawowych czynności, które nas nużą tutaj na nizinach. Głupiego jeżdżenia na rowerze, jak dla mnie, pójścia po zakupy, gdzie wiem, że mogę z półki sięgnąć co chcę. Ile razy się zdarzało, że siedzieliśmy w bazie i rozmawialiśmy na temat, a co by kto zjadł. No i tak się nakręcaliśmy, że każdy był później zły i szedł do namiotu zły, bo ten by zjadł devolaja, a ten kotlet mielony. Także wszystkiego brakuje. Po pewnym czasie, po miesiącu, 2, a w przypadku zimowej to prawie 3 miesięcy, to już właściwie no, nie ma rzeczy, których nie brakuje. Każdemu indywidualnie oczywiście. Ostatnie kroki, metry, które się wykonuje do szczytu, to już się wykonuje psychiką, a nie mięśniami. Mięśni już nie ma, one zostały spalone, przerobione po prostu, ponieważ skoro się nie ma tłuszczu, nawet przyjeżdżając na wyprawę, to w momencie jak organizm nie ma co palić, zaczyna palić mięśnie. Jak pali mięśnie, to już zaczyna brakować siły. Także psychika jest, no, uważam, że tutaj gra pierwsze skrzypce i często takie, że na tej psychice się już tylko bazuje, więc trzeba być silnym psychicznie, żeby jeszcze ten organizm popchnąć w stronę właściwie krawędzi, bo całe ciało krzyczy, cofnij się, już nie wytrzymuje. Każdy oddech powoduje, że zdarzają się przypadki, że pękają żebra, bo tak się bardzo chce tego tlenu nabrać więcej, którego jest 30% w porównaniu do poziomu 0. Także organizm mówi nie, 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 a my gdzieś tam w głowie mamy to jeszcze jeden krok, jeszcze 2 kroki, jeszcze godzina. No to jest męczarnia, można powiedzieć. To jest... Na początku powiedziałeś, że jedni uważają, że to jest sport, inni, że nie. Już w tych ekstremalnych sytuacjach, kiedy naprawdę człowiek jest tak wykończony, to myślę, że to nie jest sport, to jest, nie wiem, no, samo wykańczanie się po prostu. W górach wszystko jest trudno dostępne, niczego nie ma. I wtedy zaczyna się, człowiek się uspokaja. Jakby jest no, ta izolacja, która z jednej strony źle działa na psychikę, z drugiej strony pokazuje, że najważniejsze jest przeżycie. No, są sytuacje, jak coraz wyżej, powyżej bazy, są sytuacje, kiedy no, brakuje ułamka sekundy czy metra liny, żeby zginąć. Wracając na niziny, jak ja widzę, że czy w telewizji, czy znajomi kłócą się, jakieś mają problemy o jakieś kompletne, bzdurne rzeczy, ja w ogóle się patrzę i mówię, o czym oni mówią? Przecież oni żyją, wszyscy sobie żyją tu wygodnie, kiedy mogą sobie zjeść, odpocząć. No jest zimniej, cieplej, oczywiście zima, lato, ale
tu chodzi o te relacje międzyludzkie, że ludzie często robią, jak to się mówi, widły z igły i wyolbrzymiają jakieś dziwne, nieistotne, nie wiem, problemiki do rozmiarów jakichś gigantycznych. I tego uczą góry, że przyjeżdżając na dół, ja nie zwracam uwagi na to, że ktoś coś złego nam nie powie, bo nie obchodzi mnie to. Co z tego, że powiedział? Okej, no jak go z tego szczęśliwie, bardzo proszę. Także tolerancja, uważam, to jest jedno i też taki spokój, wewnętrzny spokój. Ponieważ wiem, że tutaj, oczywiście może mnie potrąci samochód i tak dalej, no ale nie ma tych sytuacji takich naprawdę zagrożenia, które mogą spowodować, że stracę życie. Także ja się wtedy nie przejmuję zupełnie jakimiś tam drobnymi problemami, bo tu wszystko można załatwić, można wcześniej czy później rozwiązać każdy problem. Tam to już nie jest takie proste. Trzeba mieć wytrenowaną tą psychikę i umieć sobie radzić też psychicznie z tymi warunkami, które nas otaczają. Psychika w moim przekonaniu jest bardzo istotna i to nie tylko w trakcie wspinaczki, ale także no, na etapie przebywania w bazie, no bo tu trzeba sobie uświadomić, że to będzie być blisko 2 miesiące przebywania w bazie i w bardzo surowych warunkach, gdzie ja pamiętam na Gaszebumie pierwszym, to jak wchodziłem do swojego osobistego namiotu spać, to codziennie wieczorem były mniej więcej temperatury minus 24, minus 27 stopni i tak przez 2 miesiące, wobec czego umiejętność poradzenia sobie z takimi warunkami to nie jest tylko umiejętność, jak gdyby predyspozycja fizyczna, ale również psychiczna. Tak, myślę, że strach jest dobrym elementem w alpinizmie. Wydaje mi się, że nie ma alpinisty, który się nie odczuwa strachu, nie odczuwa lęku. Jest to jednak jakiś taki sygnał, że ostrzegawczy, prawda, strach. Trzeba dobrze interpretować też ten strach, no bo rzeczywiście, gdyby się zapętlać irracjonalnie w jakieś takie strachliwe rzeczy, boję się przejść przez tą szczelinę i tak dalej, no to tutaj byłoby brak trochę wytrenowania. Ważne jest, żeby ten strach też mieć troszeczkę pod kontrolą i żeby to był taki no, racjonalny strach, prawda? Jeżeli przechodzimy pod jakimś serakiem olbrzymim, no wydaje mi się, że naturalnym elementem jest strach w momentach zagrożenia. Mersdorf, the healthy way of life.